Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Najnowsze prognozy na trzeci kwartał dla euro-dolara, euro-złotego i dolar-złotego. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Najnowsze prognozy na trzeci kwartał dla euro-dolara, euro-złotego i dolar-złotego. Drodzy Państwo, zaczynamy ten nowy tydzień od święta w Stanach Zjednoczonych, więc aktywność podczas sesji amerykańskiej będzie ograniczona i prawdopodobnie w Europie także czeka nas niewielka aktywność, ale zobaczmy w sytuacji, kiedy rozpoczyna się przede wszystkim handel na wrześniowych instrumentach pochodnych, gdzie rynek się pozycjonuje i czego się spodziewa na najbliższe 3 miesiące. Zaczynamy tradycyjnie od tego, żeby wyznaczyć, jaki jest teraz poziom implikowanej stopy procentowej na kolejne momenty, kiedy banki centralne będą podejmowały decyzje co do stóp procentowych i dla Stanów Zjednoczonych nie widzimy jakiejś większej zmiany. Nie ma w rynku ani jednej pełnej podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych i oczywiście nie ma także ani jednej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, czyli generalnie nic się nie zmieniło. A dla strefy euro mamy w rynku prawie jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, czyli cały czas rynek nastawia się na dalsze podwyżki stóp procentowych, na brak podwyżek w Stanach Zjednoczonych. Jest to jeden z tych głównych powodów, dlaczego amerykański dolar jest teraz sprzedawany, a euro jest kupowane. Ale zanim przejdziemy do głównej pary świata, jeszcze rzut oka na amerykańskie obligacje, ponieważ tam nie udało się pokonać oporu w rejonie 3,85% na rentowności. Dlatego też ta stabilizacja prawdopodobnie będzie miała miejsce także w kolejnych godzinach i w kolejnych dniach. To jestem bardzo zaskoczony, że tak ważne decyzje banków centralnych nie były w stanie wpłynąć na to, co się wydarzyło i dzieje na amerykańskich papierach. Natomiast warto jeszcze pamiętać cały czas, że czerwcowy kryzys długu, który został zażegnany, jednak sprawia, że amerykański skarb musi odnowić rezerwy gotówki. Dlatego też jest teraz bardzo dużo obligacji sprzedawanych, stąd też prawdopodobnie rynek tak wysoko teraz utrzymuje te rentowności, ponieważ chce zyskać dodatkowe punkty bazowe przy lokowanych nowych papierach. No i teraz przejdźmy już do tematu. Najnowsze prognozy na trzeci kwartał dla euro-dolara, euro-złotego i dolar-złotego. W pierwszej kolejności na tapetę idzie euro-dolar. Euro-dolar zbliża się do psychologicznego poziomu 1,10, do maksimów tegorocznych i moim zdaniem jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziemy wkrótce łamać te ważne poziomy. A jakie są prognozy? I widzimy tutaj, że najważniejsze instytucje finansowe na całym świecie spodziewają się raczej wzrostów niż spadków euro-dolara w kolejnym kwartale. Tutaj mediana prognoz to jest 1,10, najwyższa prognoza 1,13, a najniższa 1,05 i widzimy na tym slajdzie, jak poszczególne banki prognozują, co się ma wydarzyć, a uśredniona ścieżka zachowania euro-dolara według tych prognoz jest taka, że jednoznacznie średnia rośnie. Rynek spodziewa się, że w przyszłym roku euro-dolar może sięgnąć nawet poziomu 1,20, natomiast obniżone są oczekiwania co do tego, gdzie może być punkt minimalny. Natomiast przede wszystkim rynek tutaj prognozuje, że spodziewa się i oczekuje wzrostów głównej pary świata w kolejnych kwartałach do końca tego roku oraz w 2024. To są główne wnioski, które płyną z zachowania prognoz na euro-dolara. I teraz zobaczmy, co się dzieje na innych ważnych parach walutowych. Dolar-jen kontynuuje tendencję wzrostową. Świeca tygodniowa sprzyja temu, żeby była kontynuacja ruchu w górę. Mamy na euro do funta brytyjskiego także oddalenie od środka symetrii, osi symetrii 7-letniego kanału, takiego horyzontalnego trendu bocznego, więc w takiej sytuacji jest większe prawdopodobieństwo, że czeka nas dalsze umocnienie funta brytyjskiego. A jakie jest uzasadnienie fundamentalne? Ponieważ banki centralne inwestorzy spodziewają się, że banki centralne będą w Wielkiej Brytanii podnosić stopy procentowe mocniej niż w Stanach Zjednoczonych, czy też na starym kontynencie.
I teraz pary związane ze złotym. Widzimy, jak bardzo silnie wpływa teraz ruch euro-dolara na zachowanie poszczególnych par związanych ze złotym. Dzisiaj o poranku złoty lekko traci na wartości, ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ rynek jest bardzo mało płynny i ta aktywność nie powinna być zbyt duża, natomiast maksima z poprzedniego tygodnia pełnią rolę punktu odniesienia. One są dokładnie usadowione na ważnym oporze w rejonie 4,52 i myślę, że rynek będzie przywiązywał do tego większą wagę. Natomiast sytuacja na razie jest taka, że wykresy sygnalizują dalsze umocnienie krajowej waluty praktycznie w każdym terminie. Jakie są prognozy dla euro-złotego? Trzeci kwartał. Najwyższa 4,74, najniższa 4,40, media na 4,60, a średnia 4,58. Widzimy poszczególne banki, jak prognozują i uśredniona ścieżka prognoz dla trzeciego kwartału pokazuje nam tutaj, że rynek oczekuje raczej umocnienia krajowej waluty i w kolejnych kwartałach także niż osłabienia krajowej waluty. A dolar złoty ma perspektywę do tego, żeby szybko sięgnąć poziomu 4 zł, żeby przebić ten poziom, żeby zaatakować dolne ograniczenie tego 5-letniego kanału wzrostowego, które jest w okolicach poziomu 3,90 i prognozy dla pary dolar do złotego mówią, że najwyższa jest 4,45, najniższa 4,03, średnia 4,19, mediana 4,15 i także widzimy po ścieżce prognoz uśrednionej, jakie jest nastawienie co do perspektyw pary dolar do złotego na kolejne kwartały. Warto po prostu wiedzieć, co i jak i gdzie rynek się nastawia, co się może wydarzyć na euro-dolarze, na euro-złotym i na dolar-złotym. Inne polskie klasy aktywów to polskie obligacje, które na razie są bardzo stabilne. To jest naprawdę oaza stabilności. Ostatni jakiś większy ruch był w marcu, a teraz mamy już trzeci miesiąc konsolidacji. Niewielka jest aktywność. Czekamy na to, co się dalej wydarzy. Natomiast inwestorzy z wielkimi emocjami czekają na kolejne ruchy na polskiej giełdzie, natomiast udało się w piątek zakończyć wyraźnie nad poziomem 2000 punktów, więc otwarta jest perspektywa do ruchu w okolicy 2400-2500, czyli stosunek potencjalnego zysku do wstępnego ryzyka jest niezwykle atrakcyjny i sprzyja temu, żeby była kontynuacja tendencji wzrostowej na giełdzie papierów wartościowych. Nawet gdyby jakaś korekta się pojawiła, to myślę, że inwestorzy będą ją traktować jako okazję inwestycyjną i raczej nie spodziewam się, żeby była jakaś potencjalna korekta, żeby była zbyt głęboka. No i teraz przejdźmy do innych rynków. W pierwszej kolejności pozycjonowanie i w tym wypadku widzimy, że cały czas duzi gracze dodają netto długich pozycji do euro-dolara, a dodają netto krótkich pozycji do indeksu Standard & Poor, natomiast dodają netto długie pozycje dla Nasdaqa i to jest pewnego rodzaju ciekawostka. Surowce są mocno dodawane na krótkich pozycjach, ropa naftowa, miedź. Widzimy, że nawet złoto zaczęło być generalnie sprzedawane netto i to jest też pewnego rodzaju ciekawostka, w którym kierunku rynek się teraz pozycjonuje. Giełda papierów wartościowych zanotowała swoje nowe maksima w tendencji wzrostowej, jest to bardzo dobra wiadomość, natomiast dzisiaj o poranku mamy korektę w Azji i giełda w Tokio i giełda w Hongkongu spadają. Moim zdaniem nie będzie miało to większego znaczenia, ale być może Europa rozpocznie od nieco niższych poziomów i będziemy się konsolidować i czekać na to, co się może dalej wydarzyć. Goldman Sachs opublikował najnowszy raport, w którym inwestorzy odpowiedzieli negatywnie na perspektywy co do aktywów ryzykownych i widzimy, że przeważa nastawienie na spadki. Cena złota jest stabilna i dzisiaj naprawdę niewiele powinno się wydarzyć. Z ciekawostek widzimy, że inwestorzy ETF na cenę złota raczej sprzedają niż kupują. Widzimy to bardzo czytelnie. Miedź próbuje rosnąć, ale opór jest teraz w okolicach 8650, czyli jest bardzo blisko. No i naprawdę wiele może się tutaj wkrótce wydarzyć. Na ropie naftowej nic nowego się nie dzieje. Ta konsolidacja, która jest tutaj zarysowana, jest scenariuszem bazowym także na ten tydzień, więc ja osobiście
Zakładam, że każdy spadek poniżej $70 jest naprawdę wykorzystywany teraz przez dużych graczy do skupowania, stąd też ropa naftowa nie jest w stanie przejść poziomu $70. I Bitcoin. Bitcoin, co jest bardzo ciekawe, udaje mu się wrócić w okolice średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, więc cała gra trwa cały czas. Mamy ciąg dalszy tej konsolidacji, wsparcie w rejonie $25,000, czyli linia szyi odwróconej formacji RGR także ładnie w poprzednim tygodniu zadziałała, więc moim zdaniem jest większa szansa na wzrosty niż na spadki i nawet analiza techniczna wskazuje, że faktycznie tak jest. Bardzo ładnie to widać na tym wykresie, więc ja generalnie spodziewam się kontynuacji tendencji wzrostowej. Drodzy Państwo, no zobaczymy, co się wydarzy. To był materiał poświęcony prognozom na euro-dolara, euro-złotego, dolar-złotego z powodu tego dzisiejszego święta w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.